Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku najbardziej nieregularnego kanału na YouTubie, traktującego o fotografii analogowej. Dziś omówimy sobie aparat, który testowałem w lipcu i się tak zeszło z tym montażem. Ale jest teraz brzydko za oknem, zimno, więc miło będzie popatrzeć, jak to było w lato, ładnie zatęsknić. Jak wiadomo, zima jest po to, żeby człowiek tęsknił za latem, żeby mu nie obrzydło. Także zapraszam i ten. Kochani moi, dzisiejszym naszym bohaterem jest aparat od Lomography, czyli Lomomatic 110. Jest to takie piękne cudo, taki aparat szpiegowski, który zabierzemy sobie do ciepłych krajów, nie tak bardzo daleko i ciepłych tylko w lato, ale bardzo popularny kierunek, mianowicie postanowiłem, że wypróbuję sobie ten aparat w Grecji. Bo gdzieżby indziej niż na plaży można by było przetestować aparat szpiegowski, prawda? Dzisiejszy nasz bohater nie bez powodu nazywa się Lomomatic 110, ponieważ jest to aparat, który właśnie filmu 110 potrzebuje do działania. Co to jest ten film 110? Wymyślono kiedyś, że ludzie i tak nie korzystają z pełnych możliwości aparatu filmu małoobrazkowego, więc można dać im troszeczkę mniejszy format, dzięki temu będą mogli kupić może go taniej i tym bardziej chętnie będą go używać. Aparat będzie też mniejszy i też łatwiej będzie się ten film zakładało, ponieważ jak zaraz zobaczycie, wkładanie filmu do aparatu typu 110 jest naprawdę dziecinnie proste. Sama konstrukcja tego aparatu nie jest zbyt odkrywcza, dlatego że kiedyś było sporo aparatów na film 110, tylko one po prostu zalegały później ludziom na strychach, w piwnicach, ponieważ nikt już nie produkował filmu formatu 110. Jest to format mniejszy niż aparat pełnoklatkowy posiada, czyli niż film typu 135, czyli 35 mm. I dzięki temu można na mniejszej powierzchni filmu zmieścić tyle samo zdjęć. One mają oczywiście troszeczkę gorszą jakość, ale on był stworzony właśnie dla amatorów, którzy robili jakieś tam zdjęcia z wakacji czy rodzinne i tak dalej. Dlatego też wymyślono ten format 110, dodatkowo jeszcze zapakowano go w takie kasetki, które nawet dziecko potrafiło zmienić, bo też mógł być problem, że ktoś nie potrafił założyć filmu. Z założenia to były aparaty, które każdy mógł obsłużyć bardzo łatwo, a nawet można było i można nadal zmieniać film w trakcie robienia zdjęć, czyli przeskoczyć na przykład z koloru na czerni-biel. O, Boże, kto jest taki malutki? Kto jest taki malutki? Kto jest taki mały? Dzień dobry. Miałem do przetestowania dwa filmy, mianowicie Tiger, czyli kolorowy negatyw od Lomography i Orca, czyli negatyw czarno-biały. Wybrałem takie ładne, kolorowe plaże właśnie na ten negatyw kolorowy. Bardzo Wam serdecznie polecam. Zachodnia Kreta, to są plaże Balos, Elafonisi i Falasarna. Naprawdę można parę fajnych fotek tam cyknąć. I ja właśnie ten film Tiger sobie tam założyłem. Zaraz zobaczycie efekty i porozmawiamy sobie o tym, co może się niektórym nie podobać przy okazji właśnie fotografowania tym aparatem.
Samo wkładanie filmu do tego aparatu jest bardzo proste i posiada on funkcję, której na przykład nie posiadają aparaty na film typu 35 mm, czyli 135. Chodzi o to, że możemy sobie zmieniać film w trakcie robienia zdjęć i na przykład przeskakiwać z czerni-bieli na kolor i odwrotnie. Dzieje się to kosztem jednej klatki, ponieważ jak zobaczycie, jak wygląda właśnie ten kartridż, to tam ten film jest po prostu na wierzchu i w momencie, kiedy wyciągamy go w trakcie rolki gdzieś w środku, to ten pasek filmu, który akurat był odsłonięty, niestety jest zaświetlony, nic tam się nie wywoła, żadne zdjęcie, to już będzie po prostu stracona klatka, ale nic złego się nie dzieje, ponieważ te, które jeszcze nie wyszły z połowy kartridża i te, które już schowały się w drugiej połowie kartridża, są bezpieczne i możemy poświęcić na przykład tylko jedną klatkę na to, żeby sobie przeskoczyć z czerni-bieli lub na kolor właśnie po to, że bardzo tego potrzebujemy, a przy aparacie małoobrazkowym nie moglibyśmy tego zrobić. Znamy tę funkcję na przykład z aparatów średnioformatowych, gdzie mamy na przykład wymienny tył i możemy sobie kasety zmieniać w trakcie robienia zdjęć, nawet po jednej klatce różnego filmu sobie tym samym aparatem pstrykać. Natomiast jeżeli chodzi na mniejsze formaty, no to jest to rzadkość, no i tutaj jest to naprawdę fajna opcja, z której ja akurat nie korzystałem też testując ten aparat, bo szkoda mi było tych straconych klatek, ale warto o tym wiedzieć, może Wam się kiedyś to przyda. Ponieważ jestem nie tylko twórcą, ale też konsumentem treści w internecie, to wiem, że wchodzicie na YouTube nie tylko po to, żeby się czegoś nauczyć, ale też, żeby czasami odpocząć. Więc postanowiłem, że będę wplatał w ten film różne fajne obrazki. Na przykład koty albo rybki i będziecie mieli taką chwilę relaksu i możliwość zastanowienia się, czy na przykład nie kupić sobie aparatu Lomomatic 110. Ten aparat wyposażony jest w dwie przysłony, tylko dwie przysłony, 2,8 oraz 5,6. Może się wydawać, że to jest mało, no bo rzeczywiście kiedy mamy na przykład ISO 200 włożony film i jest bardzo jasno, no to jednak 5,6 to będzie troszeczkę mała przysłona, trzeba do tego szybkiej migawki. Na szczęście migawka tutaj jest automatycznie sterowana. Jeżeli chodzi o przysłony, wybieramy je sobie ręcznie. Nie są niestety napisane na obudowie, że to jest 2,8, 5,6, a dokładnie jest to napisane, jak sobie otworzymy ten aparat, to mamy napisane night i day. Da się to pokazać? Da się. Tutaj. Jak się domyślacie, night to jest 2,8, day to jest 5,6. Natomiast migawka jest całkowicie automatyczna i ona sama się ustawia między czasami 30 sekund a 1,250, wobec czego jest to w miarę wystarczająco nawet do pełnego słońca. Dlaczego w miarę? No to zaraz się przekonacie. Dodatkowo w ramach takiego przycisku po prawej stronie możemy zmieniać sobie dwie rzeczy. Możemy przeskoczyć w czas bulb, czyli możemy zrobić migawkę w czasie bulb, tak długo jest robione zdjęcie, jak długo wciskamy przycisk, ale również możemy tutaj sterować ISO, czyli mówimy, jakie ISO jest włożone do tego aparatu. Mamy tutaj trzy opcje, 100, 200 i 400. Jest to też jedna z form kontrolowania ekspozycji, ponieważ możemy sztucznie podwyższać i obniżać to ISO, żeby aparat reagował tak, jakby było włożone inne. W przypadku kolorowego filmu może to nam dać na przykład fajne, nasycone kolory, kiedy ustawimy sobie ISO niższe niż jest w rzeczywistości. Fotografując na przykład na ISO 200, ustawiamy sobie ISO 100. Zdjęcia są teoretycznie troszeczkę prześwietlone, w praktyce wyglądają o wiele lepiej. Natomiast przy filmie czarno-białym raczej tu bym nie kombinował. Obok przełącznika Night i Day, czyli gdzie sterujemy sobie przysłoną, mamy jeszcze jeden fajny przełącznik MX, czyli Multi Ekspozycja. Możemy tym aparatem nakładać na siebie klatki, co jest fajną opcją i rzeczywiście często spotykaną w takich aparatach typu właśnie te od Lomografii, czyli te takie zabawkowe aparaty. Kiedyś mogło to być wkurzające, na przykład w aparatach Smiena 8M. Multi Ekspozycja najczęściej zdarzała się przypadkowo, natomiast w tych aparatach czasami możemy sobie chcieć nałożyć te klatki na siebie, no i ten przycisk, czy też tutaj jest taki przesuwny przycisk MX, multiekspozycja, nam na to po prostu pozwala.
Może nie musimy uważać na to, żeby zrobić sobie przypadkowo multiekspozycję, ale w tym aparacie musimy uważać na coś innego i jest to arcyważne, na czym ja się niestety też złapałem. Mianowicie, kiedy sobie ten aparat otworzymy, to zobaczymy, że obok tutaj mamy skalę ostrzenia. Mamy tutaj 80 cm, 1,5 metra, 3 metry i nieskończoność. I niestety to, jak my sobie tutaj ostrzymy, jeszcze raz, to jak my sobie tutaj ostrzymy, w ogóle nie przekłada się na to, co my widzimy w wizjerze. Wobec czego ja mogę sobie ustawić źle ostrość i na przykład ustawić sobie na nieskończoność, a robić komuś zdjęcie z bliska i on będzie rozmyty, tło będzie ostre. Albo odwrotnie, robiłem komuś zdjęcie z bliska, ustawiłem na 80 cm i zapomniałem tego zmienić. Potem robiłem same krajobrazy, no i co? Wszystkie wyjdą rozmyte. Na pewno dużym plusem tego aparatu jest to, że jest poręczny, dość mały i mieści się z powodzeniem w dłoni. Łatwo go ukryć na przykład w kieszeni. Ja mam akurat taką wersję metalową, do której dołączona jest jeszcze taka metalowa bransoleta. Jest to bardzo stylish, ale też bardzo wygodne, żeby na przykład nie wypadł nam z ręki. I aparat ten obsługuje się naprawdę bardzo prosto. Wystarczy szybko wyciągnąć go z ręki wtedy, kiedy potrzebujemy, otworzyć, sprawdzić, czy mamy dobrze ustawioną ostrość i po prostu zrobić zdjęcie. Kiedy chcemy przesunąć na kolejną klatkę, robimy bardzo prostą rzecz. 2 razy zamykamy go i otwieramy. I to już będzie kolejne zdjęcie. Ten ruch posuwisto-zwrotny sprawia, że się film przewija na kolejną klatkę. Kiedy wkładacie go po raz pierwszy, trzeba to robić kilka razy, aż w okienku pojawi się jedyneczka, co oznacza, że macie już pierwszą klatkę i możecie robić pierwsze zdjęcie. Natomiast potem muszą to być przynajmniej 2. Ja na początku martwiłem się, dobra, a jeżeli ja zrobię to 2 razy, będę chciał zrobić zdjęcie, ale się rozmyślę i go zamknę, a potem znowu otworzę, to czy film dalej się przesunie? Otóż nie, film się dalej nie przesuwa, dopiero po zrobieniu zdjęcia będziemy mogli przesunąć film dalej, znowu 2 razy, otwierając i zamykając. Zrobić zdjęcie? Zrobisz zdjęcie? Uwaga, ja w ogóle trzymam źle. Kolejną rzeczą jest obiektyw. Tutaj mamy Minitar CX 23 mm f2.8 i jeżeli ktoś nie ma pogłębionej wiedzy na temat techniki związanej z fotografią, to może mu się wydawać, że 23 mm to będę miał fajny, szeroki kąt do robienia zdjęć ulicznych. Otóż 23 mm to jest obiektyw szerokokątny, ale na aparacie małoobrazkowym albo na średnioformatowym, a na pewno nie na takim malutkim aparacie, gdzie mamy format 110. Tutaj niestety ten obiektyw zachowuje się bardzo wąsko, znaczy bardzo wąsko, może nie bardzo wąsko, ale na pewno nie jest szerokokątny, więc nie spodziewajcie się, że będziecie nim robić jakieś bardzo poszerzone kadry. On moim zdaniem nadaje się oczywiście do wszystkich zastosowań, bo robiłem nim i jakieś krajobrazy i robiłem nim ludzi z bliska, ale jednak trzeba o tym pamiętać i przestrzelić sobie jedną rolkę, żeby mniej więcej złapać to, co chcemy potem widzieć w naszych kadrach.
Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, kiedy patrzymy na negatyw, to to, że ramka zdjęcia, która jest wcześniej naświetlona już przez producenta, zawiera ona też nazwę filmu, ISO, ona troszeczkę nachodzi na zdjęcie, wobec czego jeżeli chcemy całość kadru mieć czysto, to musimy wycinać tak, żeby tej ramki nie było widać. Do aparatu dołączony jest malutki flash, który przykręcamy z boku aparatu. Czerpie on energię z baterii, która jest w aparacie i mamy tutaj 3 opcje: dzienna, nocna i brak, czyli możemy wyłączyć ten flash, doświetlać sobie cienie w ciągu dnia albo ustawić go na dużą moc, czyli właśnie w nocy. Ta lampa jest zaskakująco silna i szczerze mówiąc byłem zaskoczony właśnie efektami dosłownie kilku zdjęć, które zrobiłem z lampą błyskową. Natomiast jeszcze dodatkowo jest tutaj taka mała szparka, można wkładać tutaj kolorowe filtry i zabarwiać ten błysk na różne kolory. Ja to akurat tego nie robiłem, ale wiecie, że jest taka opcja. Po filmie kolorowym przyszedł czas na film czarno-biały i ten postanowiłem przetestować na plaży Preveli, która jest znana z tego, że obok niej jest las palmowy. Niby wielka atrakcja zachodniej Krety, szczerze mówiąc taka na raz, bo ładnie to wygląda z klifu, patrząc na to z góry, ale kiedy się już tam zejdzie i zobaczy te palmy, ok, fajnie, ale potem jest tylko tłok i rzeczka, która płynie do morza i nie za ładnie pachnie. Więc okej, fajnie było tam robić zdjęcia, natomiast odpoczynek to tam żaden. No i właśnie przy okazji wizyty w tym gaju palmowym wyszło, że aparat troszeczkę zaczął mi przepalać zdjęcia. Dlaczego? Ano dlatego, że mieliśmy tam bardzo duże kontrasty. Mieliśmy sporo cienia, które rzucały te palmy, ale też mocno oświetlone bardzo takim silnym, południowym słońcem klify, morze, plaże itd. I pomiar aparatu starał się to wszystko uśrednić, wobec czego przepalał niestety troszeczkę światła. Ok, nie wygląda to jakoś strasznie, ale warto mieć świadomość, że w aparatach tego typu, prostych, czy to od lomografii, ale nie tylko, w ogóle w takich aparatach właśnie z prymitywnymi światłomierzami w porównaniu do tych dzisiejszych, które mamy w cyfrówkach, no ten uśredniony pomiar czasami może sprawić, że niestety zdjęcia wyjdą nam prześwietlone lub niedoświetlone. Jak sobie z tym poradzić? No ja mogłem zrobić na przykład tak, żeby podwyższyć ISO, czyli zmienić na aparacie z ISO 200 na przykład na 400, tylko na to jedno zdjęcie. Dzięki temu on by je delikatnie nie doświetlił, no i wtedy wyszłoby dobrze. No ale skąd mogłem wiedzieć? To był pierwszy raz, kiedy pracowałem z tym aparatem, no i mądry Polak po szkodzie. Aparat jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych i wykonany z plastiku, ale ja mam wersję aluminiową, którą Wam bardzo polecam, no bo jednak co metal to metal. Bardzo fajnie się z nim pracowało, ale szczerze mówiąc bardziej podobają mi się kolory tych plastikowych, no ale tak między nami. Jeżeli miałbym ocenić ten aparat w skali 10-punktowej, to biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy związane właśnie z lomografią, z radością z fotografowania, z tego jakie on daje efekty i jak miło mi się z nim pracowało, to dałbym solidne 9 na 10. Ale jeden punkt odejmę za to, że niestety nie mogłem z nim nurkować. Jeżeli ktoś z Was również posiada aparat Lomomatic 110 i chce się podzielić swoimi doświadczeniami w komentarzach, to bardzo proszę, chętnie posłucham. Ja zrobiłem tylko kilka rolek, ale może niektórzy z Was korzystają z niego już od dawna. Jeżeli macie czy pozytywne, czy negatywne odczucia, to bardzo chętnie o nich poczytam i na pewno polubi je algorytm. Także do zobaczenia w następnym filmie. Co
to muszę gdzieś przypiąć przecież, bo nie będziemy słychać. Tu sobie przypnę. O, tylko robią te mikrofony takie wielkie. O. Może niżej? O. Nie, wyżej damy. O. Mam nadzieję, że ładnie. Super.